Now our special guest is Mac Miller. After launching onto the scene with 2011's Blue Side Park, the first independently released album to reach #1 on the Billboard 200 charts since 1995. Mac Miller, a w zasadzie wystawa poświęcona już artyście. Chodźcie dowiedzieć się więcej o Malcolmie. Now, I got a little bit of money filling my pockets. Roll around like I run and shit. I got a system filled up with toxins. I've been broken hearted now. I actually have like 9 mixtapes. 9 mixtapes? But yeah, a lot of stuff, man. I've been putting out music since I was 15. Never stopped. No, never. No time. Niektórzy kojarzą Mac Millera z jego przełomowych albumów Swimming bądź Kids. Jego całokształt wydawania muzyki jest dużo bardziej skomplikowany niż 1 czy 2 krążkowe hity. Mimo to również mam ogromną manę moją do jego pierwszego albumu. 1, 2, 3, 4. Some crazy ass kids gonna knock up on your door, so let 'em in, let 'em in, let 'em in. 1, 2, 3, 4. Some crazy ass kids gonna knock up on your door, so let 'em in, let 'em in, let 'em in. I feel like $1,000,000, but my money don't really feel like I do. And from the ground I built my own damn buzz. People was amazed I was still in high school, but now I'm L. And money what I'm about, trying to get so much that I can't keep. Jak w życiu, sielanka nie może trwać zbyt długo i zaraz po nastoletnim sukcesie Mac Miller utonął w sławie, narkotykach i kobietach. Dopóki nie nauczył się pływać. Prawie. No one was ready for Nobody that. expected it. And no one knew how not ready they were. The rapper Mac Miller is at the age of just 26. O tym, jakie emocje pozostawiła we mnie ta wystawa, opowiem później. Tymczasem chciałbym przedstawić wam kuratora tejże wystawy, Piotra Zawałkiewicza, który, jak sam przyznaje, miał tonę szczęścia przy kolekcjonowaniu przedmiotów na tę wystawę. To była jedna płyta mniej, nie było tej czarnej tutaj w rogu, czyli wydałem to wersję deluxe. Po otwarciu wystawy odezwał się do mnie na Instagramie kilkoś z Niemiec, z Leipzig. Powiedział: słuchaj, widziałem ten projekt, w ogóle mam wydanie deluxe, mogę wam je wysłać. Okej, to wyślij mi, nie wiem, PayPala, zapłacę ci za nią, jakoś wysyłki. Nie, potem mi tylko adres, ja ją sprezentuję, żeby się dołożył, będziemy bardzo miło. Z racji, że nie znałem Maca za jego życia, a odkrycie jego muzyki było dla mnie wyjątkowe, musiałem dowiedzieć się, w jaki sposób Piotrek pierwszy raz natknął się na jego twórczość. Skąd pierwszy raz dowiedziałeś się o Macu Millerze? Jak usłyszałem Jak napotkałeś, no? Free. I zobaczyłem tam teledysk na wymiarę. I zobaczyłem, jaki ten gość ma luz i jak to jest wszystko takie spontaniczne, wesołe. W ogóle 17-latek ci mówi jak na życie. No totalnie, to było dla mnie to było takie wow, o co chodzi. Wtedy też nie było tak, że mi się lampka zapaliła i stwierdziłem: Boże Święty, nie wiem, stworzę mu w ogóle... Kiedyś muzeum, nie? Wystawę. Ale już wtedy wiedziałem, że na pewno jest to ktoś wyjątkowy. Jest wyjątkowy, ponieważ potrafił przekazać swoim słuchaczom w każdym możliwym stanie emocjonalnym coś, z czym mogą się utożsamić. Nie dawał rad, jak żyć, tylko mówił, jak on żyje, dając tym samym inspirację. Jednocześnie potrafi powiedzieć, że nie ma pojęcia, o co tu chodzi i co tu robimy, a zarazem obnażyć wszystkich innych i powiedzieć to samo o nich. Generalnie mega jestem wdzięczny, że zdecydowałem się tam pojechać. Tam, czyli na wystawę o Macu Millerze pod tytułem Remember. Mega się cieszę, że pojechałem na tą wystawę. Cieszę się, że w ogóle wstałem wtedy od komputera tak nagle, bo lenistwo się do mnie dobierało i nie wiedziałem, czy ma to sens jechać. Ale kurde, robię o tym film, którym się najbardziej jaram na bieżąco i uważam, że mega fajnie, że na nią w końcu pojechałem. Do tego spędziłem mega fajny czas samemu. Pozwiedzałem kawiarnię. A oprócz tego chciałbym napomknąć, że wiele mnie nauczyła ta podróż, zarówno bycia samemu z sobą, jak i trochę odpowiedzialności, bo muszę przyznać, że się grałem, jak o 1:00 w nocy próbowałem zarezerwować pokój na tą samą noc i nie było dostępnych pokoi. Myślałem, że będę już spał jak bezdomny. Na szczęście się udało. Także czasami warto trochę zaplanować coś wcześniej i być odpowiedzialniejszy. Ale takie rzeczy jak kupowanie biletu na pociąg 15 minut przed odjazdem jakby przejdą.
Cały ten wyjazd pomógł w przekazie, jaki Mac Miller przez całą swoją karierę dawał swoim słuchaczom. Żeby się nie poddawać, nie słuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia, nie słuchać tego, że coś jest nierealne, tylko to spełniać, bo naprawdę, tak jak powiedział Piotrek, wszystko jest realne. Myślę, że chciałbym to zakończyć podsumowaniem. Właśnie nie chcę tego zakończyć podsumowaniem. Chcę tylko powiedzieć, że nie chcę wam mówić, co macie robić. Niech nikt wam nie mówi, co macie robić. Chcę tylko, żebyście podczas robienia tego, co robicie, wierzyli w to, co robicie. Serio. Wierzcie w to, co robicie. I nie dajcie sobie wmówić, że to, co robicie, nie ma sensu, albo że nie macie prawa w to wierzyć. Jeśli tylko będziecie wierzyć, że to, co robicie, ma jakiś sens i ma jakąś podstawę i wierzycie w to, że to jest to, co powinniście robić, to wam to wyjdzie. Tak mi się wydaje. Jestem tego przekonany, bo gdybym nie był tego przekonany, to nie robiłbym tego tutaj. Także wierzcie w siebie.